Kiedy cały świat już uległ instytucjom finansowym i wydawałoby się, że wszystkie kraje świata są podległe wielkim, potężnym amerykańskim bankom, dwóch Polaków rzuca rękawicę tym potworom finansowego świata zachodu. Za chwilę poznacie polski startup, który postanowił wykorzystywać nowoczesne technologie do tego, aby zniszczyć coś, co nazwali asymetrią informacyjną. Co to jest, jak się wykorzystuje i kiedy wreszcie będziecie mogli dostać kredyt bez marży pośrednika. O tym już za chwilę. Hi Cash Week, Marcin Dobrowolski, zapraszam. W naszym studiu Piotr Smoleń i Daniel Wartołowski, założyciele Symmetrical AI startupu, chociaż nie wiem w sumie, czy możemy nazwać go startupem na tym etapie, na którym jesteście? Na pewno jesteśmy startupem. Jesteśmy kilka dni po pozyskaniu inwestorów venture capital z całego świata. O, ile pozyskaliście kasy mniej więcej? Możecie powiedzieć? To jest niecałe 6 milionów złotych. 1,35 milionów euro. Okej, no to całkiem nieźle. I na ile to się na ile planujecie, że te pieniądze Wam się przydadzą? Na jaki etap rozwoju firmy? Starczy to nam na pierwsze 2 lata działania, na przetestowanie, czy technologia, którą rozwijamy, działa. Natomiast apetyt, jeżeli okaże się, że technologia działa, apetyt na kolejne finansowanie, na rozwój firmy jest zdecydowanie większy. Jasne. No to też jest taka ważna informacja, którą trzeba powtarzać startupowcom bardzo często, szczególnie tym, którzy dopiero zaczynają coś działać na tym rynku, że te etapy finansowania to jest coś, z czym muszą się liczyć nieustannie na drodze rozwoju swojej firmy. W manifestie, który ogłosiliście w internecie, który każdy może przeczytać, piszecie o czymś, co nazywa się asymetrią informacyjną. I mówicie, że rynek finansowy, branża finansowa jakby zbudowana jest niejako na tej asymetrii informacyjnej. Co to jest asymetria informacyjna, Piotrze? Okej, to... Jako główny autorze manifestu, który przeczytałem. Tak, a że manifest napisaliśmy razem z Danielem. Natomiast branża finansowa, musimy uświadomić sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, branża finansowa to jest jedna z najstarszych branż na świecie i działa od kilkuset lat w bardzo podobny sposób, fundamentalnie nie zmieniła się przez ten czas. Natomiast produkty, które sprzedaje branża finansowa, to są produkty, które są bardzo homogeniczne. Naprawdę bardzo ciężko jest odróżnić. Co to znaczy, że produkty są homogeniczne? Bardzo ciężko. Na koniec dnia każdy kredyt, factoring, ubezpieczenie to jest wymiana przepływów pieniężnych w czasie. To są bardzo proste produkty. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że bardzo ciężko odróżnić się jedną hipotekę od drugiej hipoteki, jedno ubezpieczenie od drugiego ubezpieczenia, jeden faktoring od drugiego faktoringu. To są homogeniczne produkty, to są ziemniaki. I teraz to, z czego żyją instytucje finansowe w ostatnich kilkuset latach, jest z wymyślenia sposobów, w jaki sposób te ziemniaki pokolorować na owoce i sprzedawać za cenę owoców. Innymi słowy, bardzo trudno jest od strony produktowej odróżnić produkt pomiędzy produktem, więc musimy szukać nowych sposobów marketingu, nowych sposobów komunikacji z klientem, prezentowania oferty, żeby móc zgarnąć za tą ofertę cenę premium. No tak, jeżeli sobie pomyślimy, że takie pierwsze instrumenty pochodne powstały, te nie wiem, prawie 400 lat temu przy okazji bańki spekulacyjnej na tulipanach, a potem musiały powstać kolejne instrumenty i to się tak nawarstwiło, że w pewnym momencie, jak to wiemy przy okazji ostatniego kryzysu finansowego, już ci, którzy tworzyli te wszystkie narzędzia, często nie mieli pojęcia o tym, co tam się kryje pod spodem, pod tym, co sprzedawali. No to rzeczywiście jest to niesamowicie trudne do zrozumienia. Tak. I teraz czym jest asymetria informacyjna? Czy ogólnie na rynku usług finansowych jest gigantyczna asymetria nie tylko informacyjna, ale również informacyjna. Czyli oznacza to, że mamy z jednej strony potężne instytucje, które wiedzą bardzo dużo, mają profesjonalnych analityków, którzy analizują nasze dane. Koncentrują też kapitał. Koncentrują kapitał, koncentrują wpływy. To są potężne instytucje. Z drugiej strony mamy zwykłych ludzi, Kowalskich, którzy bardzo często nie mają edukacji finansowej, nie mają wiedzy prawnej, nie mają wiedzy finansowej i jest gigantyczna różnica sił pomiędzy instytucjami i klientem końcowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo trudno jest tak w praktyce porównać jakikolwiek produkt pomiędzy sobą. Ta asymetria informacyjna polega na tym, że bardzo ciężko jest powiedzieć, dlaczego ten kredyt jest tańszy, droższy niż drugi kredyt. Nie, no tak, znaczy tak naprawdę bierzemy to, co dostajemy, tak? Idziemy do banku i tak naprawdę patrzymy, na RRSO tak naprawdę, najwyżej. O, to już jest dobrze, jeżeli patrzysz na RRSO. No tak, ale wiesz, po tym, co się działo w ciągu kilkunastu lat,
to jednak gdzieś to jest tam wyboldowane, no bo nadzór, który stoi nad wszystkim i też nakłada swoje regulacje, też komplikuje, ale też nakłada swoje regulacje i zmusza firmy, banki, ubezpieczycieli do tego, aby te najważniejsze rzeczy, o tych najważniejszych rzeczach informowali. Tak, i jakby co jest też bardzo ciekawe, jeżeli jako klient chcę dostać najlepszą cenę za kredyt. Problem jest taki, że im więcej instytucji zapytam o kredyt, tym gorszy kredyt dostanę. Ponieważ im więcej mamy odpytań w firmie typu BIG albo Experian, czyli w biurze kredytowym, tym spada mój scoring. Czyli systemowo na rynku mamy stworzone systemy, które powodują, że nikomu się nie opłaca szukać najlepszej ceny. Najlepiej wziąć kredyt od swojego obecnego banku, bo jest pewnie spora szansa, że im więcej tych odpytań, tym będzie gorsza oferta. No tak, no zna moje konto, wie jakie mam przepływy, prowadzi Tak. moje konto. Tak, także tutaj to jest jakby bardzo duża nieefektywność rynku i jakby też, co jest bardzo ważne, jest to, że banki są stworzone po to, żeby obsługiwać duże bazy klientów. Czyli w każdym banku, w każdej firmie ubezpieczeniowej są dobrzy klienci, są OK klienci i kiepscy klienci. Dobrzy klienci i OK klienci subsydiują kiepskich klientów. Czyli przykład, jestem bardzo dobrym kierowcą, nigdy nie mam wypadku. Cena, za którą płacę za ubezpieczenie, ona finansuje tych szalonych piratów drogowych, którzy jeżdżą bardzo szybko. Inny przykład. Jestem bardzo dobrym kredytobiorcą, spłacam kredyt. Ale poczekaj, bo jak jestem bardzo dobrym kierowcą i nie mam wypadków, nie mam żadnych, no to mam coraz mniejszą, no to mam mniejszą składkę, ona się zmniejsza. Z czasem tak, ale nieproporcjonalnie do różnicy czy do ryzyka, które się wiąże z moją wiąże się ze mną. Ale może podam inny przykład. Codziennie rano biegam, robię jogging, chodzę na siłownię, zdrowo się odżywiam. Mój kolega je 5 burgerów dziennie. Idziemy zapłacić składkę, jaką kupujemy ubezpieczenie życiowe, jest bardzo prawdopodobne, że płacimy podobne pieniądze, podczas gdy prawdopodobieństwo, że ja będę żyć dłużej, jest lepsze i prawdopodobieństwo, że zachoruję, jest niższe. Natomiast ja finansuję poniekąd osobę, która ma gorsze nawyki, ponieważ ciężko zebrać te dane, podzielić się tymi danymi z instytucją finansową. No wiesz, to troszeczkę też tak jak, no tak, no bo są pewne założenia po takiej, no powiedzmy, solidarności społecznej też, która, jeżeli chodzi o takie na przykład składki, no to tutaj działa. Jakby wychowaliśmy się też w świecie, który tam mówi, no jeden ma gorzej, drugi ma lepiej, no ale ty, który masz lepiej, powinieneś dzielić się z tym, który ma gorzej. Ale ja rozumiem, że ta asymetria informacyjna w takim razie istnieje. Rozumiem, że gorsi klienci są finansowani przez lepszych klientów. To do Daniela mam pytanie. Z jakich narzędzi chcecie korzystać, które pozwolą tą asymetrię zlikwidować? Okej, to jeszcze zanim wejdziemy w narzędzia, jedna ważna rzecz, którą sam zresztą zauważyłeś. W momencie scoringu pewnie najłatwiej jest wziąć kredyt w banku, w którym teraz jesteś, bo to bank ma te dane. No tak. Nasza teza jest następująca. Te dane, to my posiadamy te dane, to społeczeństwo, te dane, które posiada ten bank, powinny być przypisane do osoby, a nie do instytucji finansującej. Bo to są twoja historia transakcji, to są twoje dane, a nie dane banku. Więc to jest jakby pierwsza zasada, z którą się kierujemy. I teraz tak, w chwili obecnej pojawia się okienko regulacyjne, które otwiera dopiero możliwości korzystania z innych źródeł danych. Zarówno RODO, jak i PSD2, czyli RODO, czyli Dyrektywa o ochronie danych osobowych, czy PSD2 o dostępie do informacji bankowych, umożliwiają skorzystanie właśnie z informacji, które są gromadzone w innych instytucjach, natomiast należą do danej osoby. I w związku z tym właśnie wystąpiliśmy po wpis na listę tak zwanego AISP, czyli żeby być certyfikowanym w sprawie dostępu do danych finansowych danej osoby. I poprzez API, poprzez integrację z bankami będziemy mogli po prostu te dane pozyskać. Natomiast to jest najprostszy sposób. On jest też sposobem dość długoterminowym, dlatego że banki dopiero przechodzą teraz transformację technologiczną po to, żeby udostępnić te dane na rynku. Zobaczymy, jak to będzie działało. No tak, a wy jako młoda, dynamiczna firma wskoczycie od razu na to miejsce. Wskoczymy od razu na tą listę, natomiast kiedy będziemy mogli to operacyjnie wykorzystywać, zobaczymy. Kolejnym elementem jest to, jednym zakresem jest zakres danych, a drugi w jaki sposób je pozyskujemy. I tutaj ciekawy przykład obszaru Salary Finance, w który wchodzi. Wytłumacz, co to jest. Salary Finance to jest finansowanie pracownicze, czyli to jest finansowanie do pracownika, które jest w cudzysłowie zabezpieczone na pensji. Nie ma tam tytułu egzekucyjnego ani nic takiego, po prostu jest umowa, że to nie pracownik spłaca ratę swojego kredytu, tylko w momencie wypłaty, standardowym momencie wypłaty, rata kredytu potrącana jest z Twojego wynagrodzenia, Ty dostajesz część pozostałą po oddzieleniu tej raty. I to jest jakby tylko czysta umowa. Natomiast co robi ta umowa?
ta umowa dramatycznie wpływa na warunki ekonomiczne pozyskania kredytu. Po pierwsze, bardzo wiele danych przychodzi bezpośrednio od pracodawcy do instytucji finansujących. Co to oznacza? Oznacza, że te dane są zweryfikowane, że te dane są faktyczne, że ktoś widział tego pracownika, wie ile zarabia i to od niego mamy źródło, wie gdzie pracuje, pewnie go często widzi. To jest jeden element. Drugi element w tym przypadku to jest podniesienie takiego progu decyzyjności, czyli tutaj klient, czyli pracownik w tym przypadku, póki nie odwoła takie upoważnienia do popierania raty z pensji, to nie on decyduje, czy ma spłacać, tylko po prostu automat popiera to przy pensji. I to w tym przypadku wpływa bardzo pozytywnie na cały cykl życia produktu. Czyli tutaj mamy dane, tak wracając do pytania, jedne dane są jakby zewnętrzne, powiedzmy, niezwiązane z danym klientem przez innych instytucji i jednocześnie staramy się w pragmatyczny sposób pobierać te dane z różnych źródeł, gdzie one są łatwo dostępne. I ostatni element, bo też dane o Twojej spłacalności też są danymi. I w tym przypadku akurat, kiedy te dane są dane o spłacalności mamy bezpośrednio od pracodawcy, bo wiemy, czy on zapłacił, czy nie, to jest kolejny taki sprytny sposób na źródło danych, bez zaawansowanej integracji technologicznej, tylko inne spojrzenie na rynek i poszukanie tego źródła. No dobrze, to powiedz, a na czym będzie polegać Wasz biznes tak naprawdę i na czym chcecie zarabiać? No, Piotrek, dobra, to Daniel, Piotr. To ja może zacznę, Piotrek pewnie opowie, więc co robi nasz biznes? Nasz biznes jest nowym, efektywnym sposobem połączenia popytu i podaży. Czy efektywnym? To sprawdzimy. Pewnie, dobrze. Czyli jest nowym sposobem połączenia popytu i podaży. Sposobem automatycznego połączenia popytu i podaży. To znaczy my, jako Symmetrical, wystawiamy API, czyli taki interfejs do integracji, do zintegrowania się zarówno ze stroną popytową, czyli czy to salary finance właśnie, czyli finansowanie pracownicze, czy inne konteksty sprzedażowe, z którymi się integrujemy, oraz API, czyli interfejs do instytucji finansujących, żeby się spięły z nami bezpośrednio. Co to oznacza? Oznacza to, że eliminujemy procesy manualne, eliminujemy bardzo dużo nakładów, które są niepotrzebne albo które może wykonać za nas technologia i jesteśmy w stanie zaoferować za pośrednictwem naszej technologii the right credit in real time when needed, czyli odpowiedni kredyt w czasie rzeczywistym, kiedy tylko klient tego potrzebuje. Coś, co w chwili obecnej jest po prostu nieosiągalne na rynku. Tak. Może jeszcze powiem jedną rzecz, bo fundamentalnie nie zgadzamy się z podziałem źli klienci, klienci, dobrzy klienci. Nie zgadzamy się z tym, że taki podział to jest czymś, co powinno zostać w czasie. Uważamy, że problemem jest to, że ci w cudzysłowie źli klienci, oni nie dostają informacji zwrotnej na temat tego, co robią źle. Czy taki klient nie zdaje sobie sprawy, co powinien robić, jakie decyzje finansowe podejmować, żeby był lepiej traktowany przez banki, a być może to jest dobry klient, a banki ze względu na brak danych nie ufają temu klientowi. I dodatkową wartość, jaka generuje nasza platforma, to jest z jednej strony pomagamy uwiarygodnić się temu klientowi, pomagamy udowodnić bankowi, że to nie jest OK klient, albo to jest kiepski klient, ale to jest dobry klient. Z drugiej strony pokazujemy mu, co może zmienić, żeby dostać lepszą cenę za kredyt czy za ubezpieczenie w przyszłości, żeby być lepszym klientem. Być może jakbym wiedział, że jak jem te 5 burgerów dziennie, jakbym ograniczył do 2, to będę mniej płacił za kredyt, ale też będę żył dłużej. Być może jeżeli ktoś by podpowiedział, co zrobić, jakie decyzje finansowe podejmować, żeby być lepiej, dostawać lepsze oferty na kredyt lub móc w ogóle dostać kredyt, to by pomogło. No jasne, znaczy to w małej skali to jest zrozumiałe i myślę, że takie doradztwo jest każdemu w sumie potrzebne w jakimś stopniu. Ale przecież są ludzie w spirali kredytowej, nie wiem, są ludzie, którzy trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie dostaną kredytu tak naprawdę, muszą iść gdzieś na pochwilówkę czy coś takiego. No to doradztwo finansowe takim osobom byłoby niezwykle trudne, ale też kosztowne ze strony instytucji. Nie do końca. W ramach tego finansowania pracowniczego, którego wdrażamy 2 funkcjonalności, które będą wyciągać użytkowników ze spirali zadłużenia i wracać ich z powrotem do segmentu bankowego. Czy pierwsza rzecz jest taka, to co oferujemy, to jest możliwość wypłacenia sobie już zarobionych pieniędzy dzisiaj. Czy bardzo często jest tak, że dużo osób nie ma pieniędzy między 20 a 30 i wtedy idzie do firmy pożyczkowej, płaci RRS o 100% plus bardzo często i pozyskuje finansowanie, potem się to zaczyna zbierać, wchodzi w spiralę. My chcemy przerwać tą spiralę, umożliwiając temu pracownikowi elastyczny dostęp do finansowania. No i to jest, to jest to rewolucyjne narzędzie, którego właśnie mi zabrakło w procesie rozumienia tego, czym jest wasz manifest. Ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby taki użytkownik mógł tak naprawdę automatycznie zaciągać dane na temat wszystkich swoich zobowiązań,
Potem wykorzystać relacje z pracodawcy z Symmetricalem, z naszą platformą i móc pozyskać jedną pożyczkę z banku zabezpieczoną przez pracodawcę, która spłaci za jednym zamachem wszystkie te pożyczki w spirali, rozbije to bardziej w czasie i da mu oddech finansowy. No to już jest taka Przyszłość. magia, po prostu już piękne życie się rysuje. No, że zarysowałeś ciekawy projekt. Czyli tak, klienci, jak rozumiem, instytucjonalni, bo pracodawcy, mówiliście, klienci indywidualni też, no to co, no to w sumie bankiem będziecie. Nie do końca. I tak i nie, tak oczywiście. Natomiast nasz model biznesowy działa na tym, że kojarzy popyt z podażą. Czyli my w żadnym wypadku nie jesteśmy... Pośrednicy finansowi w takim razie. Używam takich tradycyjnych pojęć, w których wyrosłem, więc staram się Was przyporządkować. To jest naturalne, chyba że chcecie stworzyć coś nowego. Okej, to jest bardziej giełda na finansowanie. Czy giełda jest pośrednikiem? W przypadku każdej indywidualnej transakcji można ją uznać za pośrednika. Natomiast giełda to jest coś więcej. To jest jakby cała infrastruktura, sposoby wymiany informacji i to jest to, co my staramy się stworzyć. Tak, czyli może inaczej chcemy być najbardziej efektywnym pośrednikiem finansowym na świecie, który zastępuje nieefektywne, drogie procesy algorytmem. Czyli trochę tak jak Uber stał się korporacją taksówkową, kojarzącą dwie strony, tak samo Airbnb dla wynajmu nieruchomości. Chcemy być podobnym marketplace'em do obszaru usług finansowych. Tak, właśnie śmiałem się ostatnio, że określenie jesteśmy Uberem dla i tutaj wpisz dowolną nazwę, powinno być zakazane karnie. To już jest jakby to już jest jest przeżyte. wszędzie. To już nie jest modne. Tak, spoko. Albo jesteśmy Tinderem dla, to też jest to też taki provider w sumie łączenia ludzi. Słuchajcie, no dobrze, wyglądacie bardzo młodo, skończyliście jakieś studia? Czy tak po maturze po prostu postanowiliście założyć sobie bank w internecie? Akurat może ten element matury nie jest nam tak odległy, bo z Piotrkiem jesteśmy przyjaciółmi jeszcze z liceum i z tej samej ławki, więc też razem do niej podchodziliśmy i tam pewnie niedaleko siebie. Ale tak, oczywiście skończyliśmy studia razem, jakby też po liceum poszliśmy na SGH. I co robiliście potem? Po skończeniu studiów? No to tutaj właśnie nasze ścieżki się rozeszły. Ja po SGH-u przez rok pracowałem w funduszu Private Equity giełdowym, NFI Midas, i potem stworzyłem własny fintech, firmę Turbine Analytics. Dostarczaliśmy oprogramowanie analityczne dla instytucji finansowych, głównie TFI, ale też banków, ubezpieczycieli. W zeszłym roku sprzedałem ten biznes do gracza strategicznego w transakcji finansowanej przez fundusz Private Equity. Także to był taki pierwszy w życiu exit i jakiś sukces. I zaraz po sprzedaży tego biznesu też miałem trochę więcej czasu na przemyślenia. Skończyłem Stanford w Stanach, szukając inspiracji dzięki. I wróciłem do Polski i pracujemy z Danielem nad nowym projektem. Okej, a Ty, Daniel, coś? Ja poszedłem w bardziej taką korporacyjną ścieżkę. Bezpośrednio po studiach pracowałem trochę w Ernst & Young, w dziale fuzji i przejęć. Po czym przyszedłem do Boston Consulting Group, to taka firma doradztwa strategicznego, gdzie pracowałem przez 5 lat i ostatnie 1,5 roku pracowałem takim jednym zresztą ze startupów o największym sukcesie w Polsce, czyli G2A.com, o którym dość mało się słyszy, natomiast jest niesamowicie prężną i innowacyjną firmą, gdzie byłem Chief Technology Officerem z zespołem około 230 inżynierów, więc to były dość duże wyzwania. No więc niech Was nie zwiedzie młody wygląd naszych gości w takim razie. To ja przepraszam za to pytanie o studia, po prostu dobrze. Słuchajcie, panowie, w takim razie, gdzie jest w tym wszystkim, co robicie, element AI, który jest w nazwie waszego przedsięwzięcia, bo Symmetrical AI to jest nazwa i jak rozumiem ten wątek sztucznej inteligencji musi gdzieś być. Czy to tylko tak po prostu chcieliście, żeby fundusze Venture Capital w Was więcej zainwestowały, bo jak jest AI, wiadomo, że w AI, blockchain, gaming to będzie więcej kasy. Tak. AI jest oczywiście hypą, kolejną hypą rynkową, tak jak wcześniej blockchain i wiele innych technologii. Natomiast działanie naszej platformy w przyszłości będzie się opierać na sztucznej inteligencji. Innymi słowy, do czego dążymy, jest, żeby podpowiadać uczestnikom rynku, jak efektywniej operować na tym rynku. Czyli chcemy z jednej strony wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby użytkownik wiedział, jakie dane o sobie może dodatkowo podpiąć i jakich spodziewać się efektów. Czyli jeżeli podepnę LinkedIna do analizy kredytowej, powinienem zaoszczędzić 0,5% na czymś. Czyli chcemy pomagać użytkownikom lepiej zarządzać ich własnymi informacjami. Okej, a powiecie im, w jaki sposób podpompować LinkedIna tak, żeby dostać więcej pieniędzy, czy nie? To jest oczywiście bardzo trudny obszar, bo z jednej strony... To stworzy kolejny startup, który
Znaczy wiesz, który przy tym powstanie. prawda jest taka, że też jakby to, jakie dane publikujesz, a to, jakie dane są w stanie przetworzyć instytucje finansujące, to są też dwie różne rzeczy. Instytucje finansujące również się uczą tego. Czyli nawet jeżeli będzie jakaś rekomendacja, co powinieneś mieć na LinkedInie, żeby mieć wyższy scoring, to bardzo możliwe, że jak już jakby to osiągnie odpowiednią skalę, to już będziemy zwracali, znaczy instytucje finansujące będą zwracały uwagę na inne elementy, no bo to jest po to, żeby wyszukać, jakby dostarczyć spersonalizowaną ofertę, a nie dostarczyć ofertę dla jakiegoś quasi-fejkowej osoby, która po prostu spełniła wszystkie checkboxy. No to jest jeszcze bardzo jedna ciekawa kwestia. Scoring jest kredytowy jest nie zawsze intuicyjny. Przykładowo, jeżeli ktoś ma skłonności hazardowe, powinien mieć lepszy scoring czy niższy scoring? No wiesz co, ja rozmawiałem z kilkoma doradcami kredytowymi, więc domyślam się, że ma lepszy scoring ze względu na to, że musi cały czas organizować jakieś pieniądze. Tak, statystycznie osoby o skłonnościach hazardowych są dużo lepszymi kredytobiorcami w stosunku do średniej. Kiedy ja brałem kredyt hipoteczny, to było 8 lat temu, dowiedziałem się od doradcy, że do jednego z banków nie mogę wpisać dziennikarz jako wykonywany zawód, ponieważ algorytmy automatycznie usuwają, odrzucają. Może ktoś, kto pisał algorytm, kiedyś się zraził do jakiegoś pismaka i po prostu nas tak zakatalogował. Poza tym w finansach mamy coś takiego jak tak zwany positive selection bias. Polega to na tym, że dużo startupów fintechowych na tym się opiera. Innymi słowy, na przykład są startupy w Stanach, które zajmują się refinansowaniem, konsolidacją długu. I co się okazuje? Użytkownik, klient, który ma dużo kredytów i wyraził wolę, żeby skonsolidować te kredyty, statystycznie jest bardzo dobrym kredytobiorcą, bo ktoś, kto chce zbankrutować, on nie będzie szukał optymalizacji, on będzie się chować, ukrywać długi, ukrywać majątek. I bardzo często właśnie ten tak zwany positive selection bias, czyli wyszukiwanie zachowań czy sygnałów od danego użytkownika o tym, że to jest dobry klient, jest już wystarczający, żeby poprawić scoring kredytowy. Powiedzcie mi jeszcze, jak to jest? Inaczej, jak się zbiera kasę na firmę na etapie tym pre-seedowym, jak to się mówi, czyli podejrzewam, że ciężko, ale czym przekonaliście panów i panie w potężnych instytucjach finansowych, które dysponują dużymi pieniędzmi, aby zainwestowali właśnie w was i dali wam te 6 milionów złotych, jeżeli nawet, zarejestrowaliście działalność? Tak, już mieliśmy. Już parę miesięcy temu, tak. Więc, ale to jeżeli macie taką krótką historię. Czyli to wyszło tak naprawdę całkowicie przypadkiem. Napisaliśmy razem z Danielem manifesto, czy manifest po polsku, tak żeby zebrać feedback. W linku pod tym filmem będzie opublikowany ten manifest, więc możecie sami zobaczyć, o czym piszą nasi goście. Tak, byliśmy ciekawi, co oni pomyślą, bo to była jakaś nowa idea, która pojawiła się nam w głowie, którą bardzo długo dyskutowaliśmy. Stwierdziliśmy, że chcemy to przelać na papier i zobaczyć, co ludzie o tym myślą. I co się w kilka tygodni po publikacji manifestu zaczęły się do nas zgłaszać fundusze venture capital ze Stanów Zjednoczonych, czyli z Doliny Krzemowej, z Londynu, z Berlina, że powiedział, że chciałby pogadać i pytały się, czy nie chcemy dookoła tej wizji czy technologii zbudować biznesu. I co ciekawe, to nie był masowo dzielony dokument pomiędzy wszystkim. On trafiał właściwie tylko do osób, które już się bardzo specjalizowały w fintechu, rozumiały tą branżę. I widziały problem, pewnie. Którzy widzieli ten problem. I tak naprawdę nasze rozmowy zaczęły się od tego przypadku, od tego, że kilka funduszy po prostu stwierdziło, że chce z nami porozmawiać. Te fundusze bardzo często polecały nam kolejnym funduszom, kolejnym inwestorom. Odwiedziliśmy Dolinę Krzemową, odwiedziliśmy Londyn, Berlin, mieliśmy spotkania z funduszami. Rozmawialiśmy z 60-70 funduszami, z czego większość na początku powiedziała nam nie, z różnych powodów, aż nastąpił przełom, w którym jeden z dobrych funduszy powiedział tak. I od tego czasu już było łatwiej, dostawaliśmy coraz więcej ofert. Na koniec dnia mogliśmy wybierać pomiędzy inwestorami, których chcieliśmy mieć w firmie. A powiedzcie mi, kto jest największym potencjalnie wrogiem waszego przedsięwzięcia? Banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe? Kto może być? Nadzór? Znaczy, myślimy, że, przynajmniej moim zdaniem to takie dość niestandardowe pytanie, wydaje mi się, że największym wrogiem w dłuższym terminie mogą być dystrybutorzy produktów finansowych, czyli tradycyjni pośrednicy. Dlatego, że jakby z punktu widzenia banków dostarczamy dodatkową wartość, eliminujemy część nieefektywności. Z punktu widzenia regulatora stwarzamy rynek bardziej transparentny, bardziej etyczny, bardziej inkluzywny dla ludzi i też patrząc na wiele różnych lokalizacji, jakby albo odpowiadamy na niektóre regulacje, albo nawet je wyprzedzamy, jak na przykład informowanie o powodzie odrzucenia albo przekazanie klienta do innej instytucji, która może zaoferować ten produkt. Z punktu widzenia dostawców kapitału oferujemy wyższy zwrot, z punktu widzenia jakby kredytobiorców
często po prostu niższy koszt. Natomiast z punktu widzenia dystrybutorów, no po prostu nie dajemy im miejsca do życia w długim terminie, bo nikt nie będzie w stanie działać przy kilku do kilkunastu razy niższych marżach niż oni działają w chwili obecnej. Więc to jest bardzo, pewnie z ich punktu widzenia bardzo niepokojące. Kilku czy nawet kilkanaście razy mniejszych marżach. Tak, dokładnie tak. Powiedziałeś. Ale wciąż zarabiacie na marży. Zależy. W początkowym etapie zakładamy najbardziej oklepany, że tak powiem, na rynku model, czyli właśnie zarabianie na marży, z paru powodów. Po pierwsze, rynek jest do tego przyzwyczajony, a my nie możemy wziąć na swoje barki edukacji rynku w każdym z obszarów, bo po prostu nie damy rady. Natomiast w długim terminie patrzymy na nasz biznes bardziej jako biznes infrastrukturalny i tam będziemy chcieli zarabiać na opłacie abonamentowej, która po prostu będzie pobierana od instytucji finansujących po prostu za partycypację na rynku, dokładnie tak jak duzi brokerzy na giełdach, a z drugiej strony opłata abonamentowa nie jest związana z wolumenem, czyli może zachęcać do oferowania jeszcze niższego kosztu dla klientów końcowych. Czyli generalnie w długim terminie chcielibyśmy wyeliminować do minimum marżę od sprzedaży produktów finansowych, żeby to było dosłownie... Znaczy nawet w idealistycznym świecie, ale on nie jest nierealny do zera. Większość powodzenia, trzymam kciuki. Większość startupów ma taki plan, że najpierw Polska, potem funduszom się przedstawia wizję środkowa Europa, świat, kosmos i podbijamy wszechświat. Jak to jest u Was? W jakiej skali przyjęliście założenie swojej działalności? Okay. Z naszej perspektywy to jest całkowicie błędne założenie, zwłaszcza w przypadku modeli biznesowych, które są bardzo skalowalne, gdzie pierwszych 1, 2, 3 graczy na świecie, którzy zdobędzie pozycję rynkową, już trzyma tą pozycję rynkową. My zaczynamy nasz biznes na rynku brytyjskim i polskim jednocześnie, natomiast plan jest taki, żeby po 12 miesiącach zacząć ekspansję w kolejnych krajach, czyli w krajach Unii Europejskiej, być może w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, na ile udowodnimy inwestorom trakcję, na ile pokażemy, że technologia działa, na ile uda nam się pozyskać finansowanie na szybszy rozwój. Natomiast problem, jaki rozwiązujemy, jeden z problemów, które rozwiązujemy, jest to, że kredyt jest produktem hiperlokalnym. Czyli w każdym oddzielnym kraju, w Polsce, w Anglii, w Niemczech, zupełnie mamy inne dane związane z oceną ryzyka kredytowego, inne modele scoringowe, inne regulacje prawne. Inne instytucje finansujące. Inne instytucje finansujące. I to, co będzie robić nasza platforma, ona będzie demokratyzować. W Stanach jeszcze inaczej. W Stanach jest w każdym stanie inaczej. I nasza platforma będzie demokratyzować kredyt pomiędzy krajami i będzie dostarczać zunifikowane API naszym partnerom. Czyli żeby ten produkt kredytowy, jeżeli przykładowo Revolut czy N26 chcieliby się z nami zintegrować, mogliby w jednym momencie odpalić identyczny kredyt w każdym kraju, gdzie działają i gdzie my też oczywiście bylibyśmy obecni. Także chcemy to zdemokratyzować, zunifikować i dostarczyć infrastrukturę, która pomiędzy różnymi krajami dostarcza identyczny produkt naszym partnerom. I tutaj jest oczywiście przewaga pierwszego gracza, który będzie miał bardzo dużo geografii. Wiecie, czego się trochę obawiam? Że macie super założenia. Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby Wam się udało. Szczególnie podoba mi się ten kontekst edukacyjny i możliwości wyprowadzenia ludzi z czasami piekielnych sytuacji, w jakich się znaleźli. No i ta wizja też usługi bezmarżowej, no to jest w ogóle widmo, które tam super świeci gdzieś w dalszej Waszej drodze. Ale no, znam takie przypadki instytucji, które powstawały na rynku, które też mówiły, że będą na przykład tylko bankiem internetowym, nie będą miały oddziałów, to spowoduje, że marże będą bardzo niskie, a potem i tak to się wszystko przeradzało po prostu w sieć placówek i usług. No i po prostu czekam, aż Was jakiś bank na końcu gdzieś przejmie i będziecie... Zakładacie w ogóle taką możliwość, że na końcu kupi Was wielka instytucja finansowa? Jeżeli chodzi o to, kto mógłby potencjalnie w przyszłości przejąć nasz biznes, naszym zdaniem idealnymi kandydatami byłby Google, Facebook, Amazon lub Microsoft. GAFA, jak to mówią, tak? Jak to powiedział prezydent Tusk. To są podmioty, które dysponują olbrzymią bazą danych klientów, zaufaniem klientów i wchodzą w segment finansowy. Ja zakładam, że każda z tych firm w przyszłości będzie bankiem. I teraz wszystkie te instytucje będą potrzebować takiej infrastruktury jak nasza, żeby móc efektywnie działać na całym świecie. I z naszej perspektywy to pewnie byłoby jakby gdzieś tam, jeżeli myślimy o sprzedaży naszego biznesu, bo na dzisiaj nie myślimy o sprzedaży tego biznesu. Mamy nasz cel, naszą misję, coś, co chcemy zmienić na świecie. Natomiast jeżeli ktoś miałby kupić, ja wolałbym się stać częścią Google'a czy Amazona
i żeby mieć globalny wpływ na Ciekawe, że o WeChacie nie mówisz. Tak? Być może WeChat, Tencent czy Ant Financials. Tak. To są też te firmy, które gdzieś tam mrugają z daleka. No dobrze, to panowie, trzymam kciuki. Powiedzcie, jakie daty, jakie terminy, kiedy możemy się spodziewać pierwszego kredyciku udzielonego? Pierwsza transakcja już poszła w poniedziałek. Na razie to była taka na środowisku produkcyjnym, już taka pełni komercyjna, natomiast na naszych wewnętrznych pracownikach. Czyli jeszcze w bardzo ograniczony sposób. W maju będziemy mieli pierwsze wdrożenia komercyjne, natomiast dalej to jest taka bardzo ograniczona skala, dlatego że my musimy się przygotować na różnorodność potrzeb klienta, różnorodność klientów, partnerów, więc to jeszcze są takie pierwsze beta testy. Skalę zaczniemy nabierać pewnie trzeci, czwarty kwartał mniej więcej i czwarty kwartał zakładamy pierwsza transakcja za granicą. No to trzymam kciuki, żeby wszystko przeszło sprawnie i szczególnie na tym początkowym etapie. No i niech się ta sztuczna inteligencja uczy z czasem jak najwięcej. Piotr Smoleń i Daniel Wartułowski, twórcy startupu, przedsięwzięcia Symmetrical AI, byli naszymi gośćmi. Ja Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, przeczytali ich manifest, który dostępny jest w linku pod tym filmem, a jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie polubcie, udostępniajcie i szerzcie tę dobrą nowinę nowych technologii w instytucjach finansowych w świat. Bardzo dziękuję za rozmowę, dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.